Dzień dobry, jestem dzisiaj tutaj po to, żeby opowiedzieć Państwu o fotografii Mikołaja Długosza. Jednak, żeby dobrze zrozumieć znaczenie tego zdjęcia, ważne jest poznanie kontekstu całego projektu, którego jest ono częścią. Na projekt Real Photo składają się amatorskie fotografie, które powstały w celu sprzedania jakiegoś konkretnego, zwykle używanego przedmiotu, czyli powstały na potrzeby domowego marketingu. Z tych wyszukanych przez siebie fotografii innych autorów Mikołaj Długosz tworzy własne kompozycje, zwracając uwagę na to, że prócz tego głównego celu, tych fotografii, którym jest chęć sprzedania jakiegoś przedmiotu, zdjęcia te jakby mimowolnie chwytają mnóstwo innych sensów i mnóstwo innych znaczeń. To znaczy poprzez to, że na przykład mimowolnie na tych zdjęciach uchwycony jest kawałek czyjejś prywatności albo intymnego życia, jakiejś intymnej przestrzeni, co pozwala nam zbudować albo odczytać jakąś też zupełnie osobną narrację na temat czyjegoś życia. To znaczy te fotografie dają nam dostęp do czyjejś intymności, do czyjegoś jakiegoś bardzo osobistego świata. Z tego całego cyklu wyjątkowo lubię zdjęcie, o którym będę dzisiaj opowiadać, ponieważ ma ono taki specyficznie dziewczyńsko-drapieżny charakter. Zdjęcie to przedstawia dłoń zakończoną takim mocnym akcentem, bardzo pokaźnymi, właściwie takimi szponiastymi paznokciami brokatowymi, cieniowanymi, które są w ogóle fantastyczne. Ja bardzo lubię takie mocne, charakterystyczne paznokcie, tipsy. Dłoń ta prezentuje biżuterię, wisior w kolorze srebrnym, zakończony takim dużym biżuteryjnym sercem, któremu charakter nadaje to, że brakuje mu kilka cyrkoni. Więc jakby bardzo łatwo wywnioskować, że biżuteria ta raczej do drogich nie należy, a jeżeli na przykład chodzi o kamienie szlachetne, to pewnie nigdy nawet obok nich nie leżała. Jednak zdjęcie to pozwala wyczytać dużo informacji na temat właścicielki tych paznokci i tego wisiora. Łatwo się domyślić, że jest to osoba, która lubi wyróżniać się z tłumu i lubi błyszczeć, z czym też bardzo sympatyzuję. Interesujące jest dla mnie to, że kiedy dzisiaj czytam teksty dotyczące tego projektu, który jest projektem sprzed ponad dekady, to bardzo często przebija w nich taki mocny, protekcjonalny, klasistowski ton. To znaczy osoby, które piszą o tym projekcie, często wspominają o tym, że ujawnia on prowincjonalność Polaków, albo zły gust Polaków, albo taką skłonność do tandety estetycznej, albo jakąś próbę dogonienia zachodnich estetycznych standardów. Jednocześnie bardzo podoba mi się to, że sam autor projektu, Mikołaj Długosz, zupełnie nie powiela takiego tonu. Raczej mówi o tym, że ta prowincjonalność Polaków, te niedostatki, które są w jakiś często zabawny, ale bardzo zmyślny sposób na przykład nadrabiane, są pożywką do jakichś bardzo ciekawych rozwiązań estetycznych, do jakiejś nawet wyjątkowości estetycznej, specyficznej dla Polaków, którą należałoby raczej pielęgnować, niż z niej drwić i ją potępiać. Dziękuję bardzo za uwagę.